Czy wyjazd w tropiki, bez planu, z ludźmi, których dawno się nie widziało, to na pewno dobry pomysł? Czasami raj to tylko tło dla czegoś, co zaczyna się rozpadać. Spotkaliśmy się w kraju uznawanym za raj. W miejscu, gdzie większość ludzi przyjeżdża po beztroskę. Nie widzieliśmy się od kilku lat. Wtedy wydawało mi się, że to świetny pomysł. No bo co mogłoby pójść nie tak? Czasem tylko pojawiała się myśl. A co, jeśli mówimy już zupełnie innymi językami? Bo wiecie, czego najbardziej nie lubię? Kłótni i marudzenia. W szczególności na wakacjach. Pierwsze dni w Dominikanie były piękne, ale coś zaczęło zgrzytać szybciej niż się spodziewałam. Bo kiedy ludzie spotykają się w drodze, każdy przyjeżdża z innymi oczekiwaniami. Każdy na innym etapie. I czasem te drogi po prostu nie chcą się spotkać. Szukaliśmy noclegu lokalnie. Widzieliśmy miejsca skrajnie różne. I wtedy zrozumiałam jedno. Nie każdy wie, czego chce. Nie każdy też potrafi to powiedzieć. A ja nie chcę już zgadywać. Nie chcę już żyć w chaosie, który nie jest mój. Kiedyś, dawna ja, jeszcze próbowałaby to naprawić. Dziś uczę się odpuszczać i wybierać siebie i święty spokój. Nie wszystko, co się rozpada, jest porażką. Czasem to po prostu życie robi miejsce na coś nowego. I tak zostaliśmy we dwoje. Ja, on, jedna Dominikana i zero plan. Nie widzieliśmy się 2,5 roku. Jonathan przyleciał z Polski, ja z Kolumbii. Mama me dice que yo soy polaca, pero yo creo que soy colombiana. Jak wygląda Dominikana poza resortami, bez opasek, all inclusive, bez animatorów? Mam przed sobą 2 miesiące na Dominikanie, kompletnie zero planu, bilet powrotnego, także bilet w jedną Ale mamy stronę i działamy. siebie. A dlaczego bez planu? Bo lubimy podążać za głosem serca i nie sprowadzać niepotrzebnego ciśnienia. Typu godzina 13 musimy iść tu. Wtorek musimy jechać tam. Ciśnienie, stres. My idziemy tam, gdzie chcemy, kiedy chcemy. Tak robimy. Wierzymy, że nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko dzieje się po coś ku naszemu wzrostowi i rozwojowi. Stawiamy czoła wszystkiemu, co nadejdzie. Ogólnie tak, szukamy maczety, Ja znalazłam taką, ale ja na tą już się nie nada. no coś ostrzejszego, a ja spełniłem swoje największe marzenie, bo mam łyżkę, podtrzymaj, albo ustaw, patrzcie na to. Mówi, że to Perfekto. złoto. Cudowne, cudowne. Znaleźć coś takiego, to jak znaleźć dobrą kobietę. Misja? Maczeta. Cel? Kokos. Budżet? Przypadkowy. Musimy znaleźć Jakie ten... maczety będą? Piękna, no. Wchodzimy do sklepu z rzeczami z USA i nagle bum! Bluzy, czapki, buty. O, patrz jaka fura. To jeszcze 2. Barbie. Byśmy się wozili, co? No. Rzeczy totalnie odklejone od tej wyspy. Jakby ktoś teleportował kawałek Atlanty w środek Karaibów. Myślisz co? Wiem. Łapię to. Boże, to jest wszystko. Żeby palmę obciąć? Wiesz jaki to jest sztos? No to weź to. Kokos. I golfowy. O. Tu masz ten, latynoskę ci znalazłam. Nie musisz na Tinderze już szukać. Jonathan w żywiole. Śmialiśmy się jak dzieci, bo właśnie tak smakuje spontaniczność. Jeszcze można zostać super bohaterem. Co tam Jonathanowi? On kocha kotki. Piękne, co? No tak, patrzę co tu jest. I chyba pierwszy raz od kilku dni naprawdę było po prostu fajnie. Generalnie ciekawie.
Przemieszczamy się z jednej miejscowości do drugiej. Z miejscowości Las Terrenas do Las Galeras. Mam zamiar łapać, stopać. Będzie zabawnie. Noc. Jak zawsze z walizką. Moja walizka. O Boże! Już jest zmęczona podróżami. Bo jest mała, a mieści tyle co duża. Ja nie będę łapać stopa, bo ja się wstydzę. Johnny, będziesz łapał stopa? Co? Będziesz łapał stopa? Co się stało? Będziesz łapał stopa? Będę łapał stopa. Będę łapał stopa, a to będziesz przyciągała stopa. Ale? Prowadzimy tak. Pan Końcu powiedział, że jedzie tam Autobus. Taki autobus. Mam nadzieję, że nie kłamał. Bo podobno ChatGPT powiedział, że nic nie jeździ. Więc zobaczymy, kto mówi prawdę. Czy ChatGPT? Ja już go przełapałam wiele razy na kłamstwie. Ta inteligencja nie jest prawdziwa, jest sztuczna. Taka piękna chiquita. Się tak bawiłam w sklep, a ona się nie musi bawić, ona ma naprawdę. Dzieci to często pracują z rodzicami w sklepach, barach, mega. Księżniczka, princesa. Princesa ogląda bajkę. Si, princesa? ¿Eres princesa? No. O reina. Nasza comida. Mini burgerek. Nasze śniadanko. Ja mam tosta z serem. Żony ma hamburgera? Burgera i frytasa. Ach, ta dominikańska kuchnia. Si, gracias. No dobra, doświnkujemy. Paguagua na pace wozi nie tylko skrzynki i walizki, wozi też ludzi. Jeśli masz ochotę, wskakujesz z tyłu i jedziesz z wiatrem we włosach. Kusiło mnie, nie powiem, bo taki chaos to smak podróży. Ale tym razem odpuściłam. I dobrze, bo po 5 minutach wyglądałabym jak wyciśnięta limonka do mojito. Dobra, wydawało mi się, że jest w dobrym stanie, ale jednak jest wysłana szyba. Bez przechów. Ma być zabawa z tym stopem, to może spróbujemy go złapać potem z Samaná do Las Galeras. To teraz musimy jechać do Samaná, tam się przesiąść, żeby dojechać do Las Galeras. Nie ma bezpośredniego, to może zrobimy potem tak, że będziemy tam łapać. Może być ubaw. O, jest gorąco. Ja już siedzę w naszym busiku. Śmiesznie będzie. Oni tu w ogóle tak robią, że na przykład z przodu, jak jest 2 osoby normalnie jeżdżą, a oni robią tak, że biorą 3. I jedna siedzi tu pomiędzy kierowcą, a to tu jest miejsce dla jednej osoby. A w Kolumbii zresztą to samo było. Tu siedzi jedna osoba, tu siedzi druga, albo nawet 3, że 2 na jednym fotelu i tu jedna dodatkowa. Już teraz nie pamiętam. Nie, chyba jedna. Szybka przesiadka, kurz, spaliny, śmiech i znowu ruszamy. Byle i rodzice na motorze. Byle nie ma kasy.
Dominikana buja się w swoim własnym rytmie. Tu wszystko ma tempo baciaty, merengue, salsy o reggaeton. Szum morza miesza się z muzyką z głośników. Muzyka z klaksonami, a klaksony z rozmowami ludzi, którzy nigdzie się nie śpieszą. I tak bywa to uciążliwe. Pokój znaleźliśmy w 3 minuty. U tego uroczego Włocha, który mówi szybciej niż parzy espresso. Domowo, ciepło i kawa taka, że przez chwilę zapomniałam, na którym jestem kontynencie. Teraz wam pokażę przepiękną choinkę świąteczną. Tada! I przepięknego Jonatana. Hello. Hola. Hola. Tak. I takie mamy rancho. Elegancko. Przemiły gospodarz. Bardzo sympatyczny i kawę bardzo dobrą robi. Kawusie zrobił na wstęp. Elegancko. Cisza, spokój, z daleka od jakichś korków, basów, czegokolwiek, muzyki. W końcu taki prawdziwy chill, prawdziwy dominikański chill. Ten to przemawia. No, Och, tak. jestem pod wrażeniem. Tak, prawda. Ile mamy do plaży, panie Jonatanie? 800 metrów? 700? O, proszę. 10 minut. 10 minut. No, 10 minut. Zapoznałem się z informacjami, nie? Na katalogu. No widzę, że pan przygotował tego trochę bardzo dobrze. Jakieś jeszcze pytania? No nie, myślę, że na teraz sobie podarujemy, ale wrócimy do tematu. Dobra. Tam łazieneczka, no i tak. Dobra, idziemy na zakupki. To lubię, to jest juka. Tak jak nasz polski ziemniak. Kostki. To jadłam w Kolumbii. Nie ma. Mój raj. Hola. Raj. To super, ale to jest kwaśne. Sycące gwiezdne śniadanie i ruszamy na rozpoznanie terenu. Czy jest pięknie? To już niech powiedzą kadry. Ostatnio mówiłam, że chciałabym mieć życie psa na Dominikanie. Wyglądają super. Leżą sobie, odpoczywają z takimi widokami. Dostają od ludzi jedzonko. Dzisiaj natura do mnie mówi,
dziś nie tylko natura, bo wcześniej kubek. Don't forget to smile. Nie zapomnij się uśmiechnąć. A teraz znowu są tak gdzieś na plaży i to się do mnie uśmiecha, to ma oczy i ustanie. Tego dnia byłam trochę przygnębiona, bo czasem nawet raj nie zagłuszy tęsknoty. Kolumbia wciąż siedziała mi pod skórą. Ale wiecie co? Mam wrażenie, że wszechświat ma specyficzne poczucie humoru. Bo kiedy ja próbowałam się smucić, on wysyłał mi znaki. Jakby ktoś szeptał mi do ucha: Laska, uśmiechnij się. Tu taka trawka, palemki, dżony. A tu zaraz biały pieseczek. Nie, to pięknie. Jest pięknie. Jednorożce. A one są na sznurkach? Nie. Ach, ten jest, no. Ja chcę tego białego. A, są na sznurkach. W Kolumbii sobie na wolności chodzą. Ej, jednorożec nie ma. Ja, ale to pięknie wygląda. Wpadliśmy też do raju jednorożców. Tak, wiem, jakie to zwierzęta. Ale ja właśnie tak lubię romantyzować swoje życie. Bo powiedzcie sami, czy świat nie robi się od razu przyjemniejszy, kiedy przez chwilę widzisz jednorożca zamiast zwykłego konia? To kwestia perspektywy. Tu jedzą, a potem idą na zmianę do pracy. Ten śpi. Co to jest? Ale to wygląda... Ej, jak tu podeszłam, to mówię, ta plaża wygląda jak plaża ufolutków, nie? No bo jest gdzieś tam z tego, a to normalnie wygląda jak jakieś owoce ufolutków. Co to jest? Potem mi nic nie zrobi, nie? Jak to dotknę? Czy się oparzę tym? Chyba nie. Co to jest? Ale to twarde. To jest jak kamień twardy. Ale to fajnie wygląda. Mega. A i ten domek mi się mega podoba. Super wygląda. Ten niebieski. No i to jest palmiarnia, kronikarnia. A tu za tymi krzakami jest woda. Fajna miejscowa. To jest mój kolor. Ładne, co? Ja się zachwycam takimi rzeczami. A wieczorem zostaliśmy porwani, żeby naprawdę poczuć karaibski klimat. Właściciel hotelu nas zabrał. Yo no bebo alcohol. ¿Ok? ¿Café o soda? Masz coś do powiedzenia? No, będziemy pić sobie piwko z właścicielem naszego hotelu. Fajnie, I fajnie. on nas podrodzy na skuterku. Największa lekcja tego dnia? Nie wszystko trzeba kontrolować. Nie wszystko trzeba analizować. I czasem nawet najlepsza rada z internetu okazuje się błędem. Ale wdzięczne i otwarte serce?
Ona naprawdę przyciąga więcej powodów do radości. Tęsknię za kolumbijską micheladą. Tam michelady wydanie dominikańskie. A tam Jonatana nowa dziewczyna. Wstydzi się zagadać. Aj. Do zobaczenia w następnym odcinku, bo ta historia dopiero się rozkręca. Ciao! Siete? 700. Mówię, przyjdzie i po polsku. To przyjdzie pani powiem, 700. praca sportową Ramigo. A co to jest portowe? Jak było? Jak? Czekaj. No, proszę pani. To bo zapomnę. Nie, bo tu ciśnienie rośnie, to niebezpieczne. Siete? O ty! Zaraz się tu dadzą obywatelstwo w Dominikanie. B2.